Konieczna to wieś w powiecie gorlickim, która od północy graniczy ze Zdynią, a od południa sięga do Przemęczy Dujawa i jednocześnie granicy państwowej ze Słowacją. Konieczna powstała w drugiej połowie XVI wieku i jak wiele okolicznych wsi była lokowana na prawie wołoskim. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1581 i wymieniają Piotra Gładysza jako właściciela tejże wsi. W ten czas odnotowano tutaj 4 dworzyszcza, 1 sołtysie i 3 wołoskie. Osadnikami byli Wołosi i Rusini. Przez wieś wiódł trakt handlowy z Biecza i przez Gorlicę do słowackiego Bardejowa, co zapewne przyczyniło się do jej stopniowego rozwoju. Po II wojnie światowej istniejące tu przejście graniczne z Czechosłowacją było właściwie zamknięte. Uruchomiono je w 1995 roku. Powstał tu duży kompleks budynków celnych i kontrolnych, a ruch był całkiem duży. Przejście istniało do 21 grudnia 2007 roku, kiedy to na mocy układu z Schengen zostało zlikwidowane. Budynki i budowle pozostały. W latach 1903–1905 wzniesiono we wsi nową cerkiew na miejscu poprzedniej, która spłonęła. Dzięki pomocy emigrantów pochodzenia łemkowskiego udało się zbudować cerkiew drewnianą. Jej wyposażenie uzupełniano przez kilkanaście kolejnych lat. W 1912 roku sprowadzono z Drohobycza ikonostas. Świątynia, chociaż drewniana, zdecydowanie wyróżniała się spośród lokalnych budowli. Cerkiew nosi wezwanie świętego Bazylego Wielkiego. Zlokalizowana jest przy głównej drodze Konieczna-Gładyszów w środku wsi, która leży na trakcie z Gorlic do Bardejowa w dolinie potoku Zdynianka. Po wysiedleniach Łemków od 1947 roku cerkiew stała opuszczona, niszczejąc. W 1952 roku zapadła decyzja o jej rozbiórce. Ocalała dzięki stanowczym protestom ówczesnych mieszkańców. W okolicy Koniecznej w latach 1914–1915 toczono zaciekłe walki. Rosjanie niemal za wszelką cenę próbowali przedrzeć się na Jędzinę węgierską, by w ten sposób wyeliminować z wojny Austro-Węgry. Wieś w toku walk bardzo ucierpiała, spłonęła znaczna część zabudowy, mieszkańcy stracili nierzadko cały dobytek. Po zakończeniu walk zlokalizowano w okolicy 2 cmentarze. Jeden z nich, numer 47, zlokalizowano na cmentarzu wiejskim przy cerkwi. Jest to zbiorowa mogiła kryjąca szczątki 108 żołnierzy carskich i 18 austro-węgierskich. Radocyna. Opustoszała wieś położona w powiecie gorlickim w gminie Sękowa. Radocyna leży w Dolinie Wisłoki, mającej swoje źródła niedaleko przy granicy ze Słowacją. Wieś należała w 1629 roku do rodu Stadnickich. W 1665 roku wieś liczyła 33 mieszkańców, w 1758 roku już 389, a w 1888 roku około 500 mieszkańców, w tym zdecydowaną przewagę stanowili grekokatolicy. Radocyna była wsią typowo łemkowską. Rozwijała się spokojnie, aż do wybuchu I wojny światowej. W latach 1914–1915 w Radocynie przez długi okres utrzymywał się front. Po czasach wojennej zawieruchy wieś ponownie zaczęła się rozwijać, aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie przyszły lata 1945–1947, czas wysiedleń i tragedii Łemkowyny. Radocyna obumarła, a opustoszone domostwa odwiedzali jedynie złodzieje i szabrownicy. Dziś oprócz funkcjonującego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Lasów Państwowych można tu napotkać tylko przydrożne krzyże oraz górali wypasających owce.
Czarne. To opustoszała w wyniku działań wojennych i powojennych łemkowska wieś sąsiadująca z Radocyną, położona nad potokiem, który jest dopływem Wisłoki. Wieś założona została prawdopodobnie w 1569 roku. Przed II wojną światową liczyła około 300 mieszkańców. W 1945 roku większość mieszkańców dobrowolnie wyjechała do dawnego Związku Radzieckiego, reszta została wysiedlona przymusowo w 1947 roku w ramach akcji Wisła. Aktualnie wzdłuż drogi prowadzącej przez Czarne co rusz można się natknąć na przydrożny krzyż, cmentarz czy kapliczkę. Szczególną uwagę zwraca XIX-wieczna kapliczka stojąca przy skrzyżowaniu dróg. W 1914 i 1915 roku toczyły się w okolicy walki i wioska kilka razy przechodziła z rąk do rąk. Pamiątką po krwawych bojach jest cmentarz wojenny nr 53. Polegli, w tym 316 Rosjan i 61 Austriaków, spoczywają na cmentarzu o powierzchni około 660 m2 w 7 zbiorowych i 10 pojedynczych mogiłach. Kiedyś, a konkretnie w 1938 roku, we wsi znajdowało się 58 domów, 2 cerkwie, kapliczka, 2 młyny wodne i wiatrak. Obecnie wrażenie na turystach wywierają znajdujące się w Czarnem osamotnione symboliczne drzwi.